6 rano wchodzimy na prom, żeby się przeprawić na południe Jeziora Teleckiego. Mieliśmy takie szczęście, że spaliśmy jakieś 20 metrów stąd. Wczoraj zapytaliśmy się ludzi, ale tutaj nie problem się rozbić? Nie problem. Czy komuś zapłacić? Nie, tutaj się tutaj rozbijają, nie ma żadnego problemu. Możecie spać. I za prom płacimy 1500 rubli za osobę, żeby się przeprawić na drugą stronę. Chwilę jesteśmy tutaj i zaciągnęliśmy się już do pracy na promie. Chyba wyglądałem na takich, którzy chcą pracować, nie wiem. Na zewnątrz było widać jeszcze resztki nocy. Na pokład weszliśmy już odrobinę przemoczeni. Umościliśmy się w małej, głośnej kabinie zaraz obok silnika. Po chwili zmorzył nas sen. Budziłem się i wychodziłem na pokład. Prom sunął po wąskim jeziorze. Ciężkie chmury wisiały nad górami. Czasem wbijały się w nie i można było mieć wrażenie, że nieboskłon runął do jeziora i teraz trzymały go tylko zalesione szczyty. Wydawało się, że kolory pobladły i przytłumiła je szarość. To wszystko było trochę nierealne. Tak, jakbym ciągle jeszcze błądził we śnie, bądź płynął gdzieś na koniec świata. A może właśnie wybierałem się do miejsca, gdzie kończy się świat. Informacje o Dolinie Czeluszman były sprzeczne. Niektórzy mówili nam, że po drugiej stronie nie ma nic, że nie znajdziemy tam sklepów ani dróg, że miejscowi bardzo chronią tego miejsca i są wrogo nastawieni do turystów. Według niektórych Altajczycy mieli wychodzić tam i strzelać do obcych. Płynęliśmy więc w tej czarodziejskiej atmosferze, nie do końca wiedząc, co czeka nas, gdy dopłyniemy na miejsce. Po drugiej stronie nie było jednak nic strasznego. Okazało się, że jest tam droga. Odrobinę dziurawa i krzywa, ale nie aż tak straszna, jak opisywali to wszyscy. W wioskach były sklepy i niewielkie knajpki. Pomiędzy wioskami zaś znajdowało się sporo turystycznych baz i kempingów. Słowem, mieszkali tu ludzie tacy jak my, których bawiły te same rzeczy, co nas. Łaka łaka? Przyszliśmy na ognisko, z paniami trochę posiedzieć, a te zaczęły nam zdjęcia robić. I zdjęcia z nami sobie robić. I tak to wygląda. Hello, hello, hello. Камни не трескают, да? Камни не трескают. Как нас учили по-корейски? Это сердца. Это вчера. Нас Да? кореец учил. Шаман, шаман. Нет, кореец нас учил. А, это точно, сердца. кореец. Нет, вот так вот как-то. Вот, сердца, это сердца, вот. Подожди. Это два сердечка. И когда человек выражает другому чувство Во-во-во. искренней радости, вот, они вот так вот. Już wygląda to, że jesteśmy małą atrakcją. Myślimy, już zrobiliśmy 4-5 zdjęć, myślimy teraz za zdjęcie po 100 rubli brać, to się może zwróci kemping tutaj. Cała podróż zaraz się zwróci. Proste i działa. Zauważamy kolejny raz, że do potraw Rosjanie dodają konserwy, nie jedzą ich na chlebie tak jak my, tylko rozdrabniają i wrzucają je do garnka, robiąc z tego taki coś jak gulasz. Może to jest sposób na rosyjskie konserwy, żeby je jeść. Им нельзя пить, они монголоиды, монголы, узкоглазые, у них, они быстро пьянеют. Да, мы видели. Ale to Altajcy też, da? Да, это те же самые Да. монголоиды, у них ген какой-то отсутствует, который не дает им много пить и быть трезвым, они сразу пьянеют. Но при этом они не агрессивные. My słyszeli, że to agresywni. Nie. Że z Altajcami pić nie nada. Это если над ним не смеяться, ему не учить его, как нужно жить, говорить, что он глупый, потому там. No da, to jak normalne. Да, просто Да. с человеком разговаривая о том, как здесь красиво, как им тяжело живется. Об этом они очень добрые, нормально, он поможет, там все.
Вот. А плохие люди, они везде есть. Ну, пить не надо. Почему? Потому что он потом от тебя не уйдет. Ага. Он будет сидеть, дай еще, дай еще, дай еще, просить, постоянно выпить. Вот. Поэтому не надо с ним пить. М. Скажи, нету, не пью вообще, вот, и все. И он уйдет. А так они не злые. Они были тут еще злые лет, наверное, 10 назад, когда сюда вообще дороги не было, и мы белые, славяне, мы для них были чужие. Мгм. Ну да. Хоть это и Россия, хоть это, но они чужих не любили сюда. Зачем им чужие здесь? И вот тогда они были агрессивны. А сейчас столько много народа едет, что они... Я слышал, что 10 лет тому назад они стреляли, Да? Стреляли, вот палатка на лошади по палатке, украсть могли что-нибудь. Вот. Ну, стреляли не так вот прям сразу, прям увидели и быстрее стрелять. Нет, не так. Вот. Если их обидеть вот так, то тогда могли они там Мгм. не просто стоять и ругаться, а ты плохой человек. Не, он все так. Чулышман переводится с их языка, с алтайского или с тюркского. Турецкий и алтайский очень похожие языки, они друг друга понимают. Мгм. Алтайцы и турки очень переводится как червь. Червь. Червь, да. Оттуда видели такая весь извилистый чулышман? Или вы оттуда? Да, Ну, от- оттуда. Вы оттуда, от вот вы Телецка. когда подниметесь туда наверх, там увидите, он такой извивается весь, виляет. Вот, похож на червя. Мгм. Переводится как червь. Река, червь. Где ж ты взялся? Где ж ты взялся, младья сон, сокол? Где ж ты взялся, младья сон, сокол? Убил лебедь, убил лебедь, убил лебедь лебедя. Kolejnego dnia ruszyliśmy dalej. Spiliśmy się pod przełęcz tu Jaryk i jechaliśmy dalej w stronę traktu czujskiego. Mieliśmy jeziora, zajechaliśmy do knajpki, która serwowała przepyszne jedzenie i ełtajską herbatę z solą i z mlekiem. Wieczorem dotarliśmy do miejscowości Aktasz. Белому, вдоль по морю, морю белому. Pokazalibyśmy jakieś w środku, ale nie pokażemy, bo pani powiedziała, nie można. Ale tu jak tylko jak pani smaży, pani nie pokażemy. Nie można. Widać, że dostęp do tego domowego ogniska i do tego, żeby fotografować to, co jest w środku, jest dosyć sporym tabu tutaj, bo nigdzie nie pozwalają nam się fotografować, nigdzie nie pozwalają nam nagrywać, także tego po prostu nie robimy. A z ukrycia to tak. Jak ktoś by się uśmiechnął i chciał pokazać, a jak z ukrycia to tak. Ale z zewnątrz tam nie zabronią.